Cześć, dzisiaj zajmiemy się dwójkowymi manewrami. Zaczniemy od ratownictwa scrolla. To jest poziom 2. Nie jest to trudne zadanie, jest to dosyć łatwa rzecz. Natomiast oczywiście trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Jeżeli macie kogoś, kto utknął na linach, jest w crawlu i musicie do niego podejść, my polecamy Wam, żebyście wzięli dwie asekuracje, będzie łatwiej go minąć. Będziemy wchodzić na tym samym komplecie lin, co poszkodowany. W tym przypadku wchodzimy po jego asekuracji, a nasza asekuracja ląduje na jego linie roboczej. Ponieważ my szkolimy na dwóch różnych asekuracjach, zaczniemy od rockera, a ASAP-a użyjemy już nad poszkodowanym. Jeżeli to możliwe, spróbujcie sobie ustawić liny od poszkodowanego na jego lewej stronie. Będzie Wam łatwiej wypiąć go z crawla. Pamiętajcie, że ta osoba już prawdopodobnie jest ranna, nie chcemy jej zrobić więcej krzywdy, więc bądźcie ostrożni tutaj i delikatni. W tym momencie jesteśmy na wysokości poszkodowanego, dociągamy naszą asekurację pod jego crawla i pierwsza rzecz, jaką będziemy robić, to będziemy przechodzić jego crawla z naszą drugą asekuracją. Sapa powyżej demontuję starą asekurację. Ja w tym momencie podchodzę jeszcze wyżej, jestem troszeczkę wyżej nad poszkodowanym, widzę, co się dzieje. Używam moich kolan, delikatnie opieram się o niego. Robię między nami dystans, czyli widzę też, gdzie się wpinam, jeżeli będzie taka potrzeba. Druga rzecz, przechodzę do przyrządu zjazdowego. Robię mały porządek i siedząc już w zjazdówce, zacznę się przypinać z poszkodowanym. Moja ląża idzie w punkt A, czyli w jego asekurację. Mam pierwsze spięcie. Robię porządek z linami. Nie ma żadnych lin między mną a poszkodowanym. Cały czas trzymam dystans i obserwuję, co się dzieje. Jeżeli mam pierwsze spięcie, mogę spokojnie wypiąć jego asekurację. Ja nawet mu ją przepnę dalej, ponieważ ten punkt A jest dosyć mały. W tym momencie biorę shortlinka. Może to być dwa karabinki, nie wiem, tasiemka i karabinki dwa. Co Wam będzie łatwiej? Ja mam przygotowany ekspres. My używamy ekspresów. Wpinam gościa poszkodowanego w karabinek od przyrządu zjazdowego. Mam nadzieję, że to widać dobrze. Już prawie jest gotowy do tego, żeby go wziąć na siebie, czyli na mój przyrząd zjazdowy. Jego linę roboczą wychodzącą z crawla dobrze jest przerzucić na jego prawą stronę. Ja tutaj wykorzystam sobie jego małpkę. Jeżeli nie jesteście pewni, czy dystans będzie dobry, możecie wyciągnąć lążę do niego. Ja zostawię to tak, jak jest. Po prostu wykorzystam jego małpkę. Spróbuję podejść jeszcze do góry. Powód tego jest taki, żeby nie wylądować później z nogą, z moją stopą od stópki w powietrzu wysoko. Teraz wysiadłem najwyżej jak mogłem, już od razu naprężyłem tutaj tego shortlinka. Czyli teraz ja go muszę podnieść naprawdę niewiele, wystarczą 3-5 cm, żeby wypiąć go z crawla. Na chwilę zablokuję asekurację. Zrobię sobie porządek i wykorzystam moją stópkę od małpy. Dobrze jest ją sobie troszeczkę wydłużyć,
Przekładam przez rączkę od małpy. Możecie użyć karabinka, możecie karabinek wpiąć w górę, co będzie Wam wygodniej. Ja używam tego w ten sposób, bo potem mam lepszą kontrolę nad opuszczaniem tego poszkodowanego. Staję prosto, noga, którą mam w stópce od małpy, musi być prosta w kolanie. Podnoszę, sprawdzam. Udało mi się otworzyć krola bez problemu. Zobaczcie, wyciągam linę, zamykam krola. To jest istotne, żeby go zamknąć zanim usiądziecie, bo być może opuszczając lina wejdzie Wam z powrotem w krola i będziecie musieli cały manewr powtórzyć. Jeżeli gość waży bardzo dużo, mogę sobie spokojnie złapać, ścisnąć tą tasiemkę tutaj i wyciągnąć moją nogę i wtedy opuszczać, ale w tym przypadku on ma 70 kg, to nie jest tak źle. Mogę to spokojnie zostawić, odczepiam jego małpę. Teraz dopiero siadam w takiej pozycji, czyli widzę, co się z nim dzieje. On jest ustabilizowany. Nie zapomnijcie o Waszej asekuracji, bo to nie byłoby nic przyjemnego. Jeśli używacie takiego przyrządu jak ID czy RIG, musimy mieć dodatkowe tarcie, czyli dokładam sobie karabinek, przekierowuję linę i zjeżdżam na dół z poszkodowanym.